Tu Kielce. W tym mało profesjonalnym materiale dowiecie się m.in., że granicę węgiersko-rumuńską można objechać przez pole kukurydzy, a niepisane prawo lasu mówi, że jeśli w miejscu biwaku fruwają motyle, to znaczy, że nie ma tam niedźwiedzi. Nie mam pojęcia, kto to wymyślił i co dokładnie jedliśmy tego dnia, ale to prawo doskonale sprawdzało się podczas naszego wyjazdu. Jednym z pierwszych przystanków w drodze na południe był Pacanów. Trochę jako pretekst, żeby się zatrzymać na lody, trochę żeby rozprostować kości i wejść do muzeum, no i trochę z tęsknoty za dzieciństwem. Finalnie jakoś tak się poskładało, że pierwszego dnia nie udało się nam nawet wyjechać z Polski. Wakacje. Wakacje młodzieży. Tak wyglądają. O, tak i tak. I Tomek, twoje wakacje jak wyglądają? Bo młodzież to jest bardzo monotonna, znaczy monotematyczna. A moi młodsi spędzają tak, chyba najsensowniej ze wszystkich. Hej! Co robicie, dziewczyny? Bawimy się w McDonalda. Teraz tip na podróż. Jak macie za ciasno w samochodzie, bo na przykład jedną torbę wam tam za dużo jest czy coś, to można się pobawić w kukułkę. I sąsiadowi na dach można. Jak się zorientuje, to wtedy, a jak się nie zorientuje, to też dobrze. Tutaj narady trwają. Skrawek Chorwacji i Węgry przejechaliśmy następnego dnia i tak jakoś nic szczególnego po drodze nam w oko nie wpadło. Natomiast Rumunia przywitała nas w sposób wyjątkowy. No i nic, wracamy. Tam jest dzieci, tam jest za tamtym znakiem. Jest Rumunia? Jest Rumunia, niestety musimy zawrócić. No, dlatego, że zamknięta jest nieczynna jest Rumunia. Zamknęli Rumunię. Mówię, że tędy można przejechać, zamiast tamtędy. Bo jest bardzo uszczelniona granica, tu jest szczelna bardzo. O. A tu jest taka, troszeczkę luka się zrobiła. Tu jest taka luka, tu i tam się skręca i tam się wyjeżdża, ale tu jest zamknięte, tu nie wolno. Tu nie można, tutaj jest... To co, Tomek? Chodź trochę adrenaliny. Jechałeś przez pole minowe, to możemy i przez kukurydzę przejechać. No jak? Ty trzymaj się naprawdę, bo jak zlądujesz, to jeszcze jedną rzecz zrób. Tutaj nogę wstać, tak żebyś się zablokował nogą, rozumiesz? Żeby się złamała w razie jak upadniesz. I mama wtedy się ucieszy. Tak, bo to jakby... Strumyk poszukać w górę. Ja znajdę każdy strumyk. O, ja znajdę strumyk i umiem znajdować. Proszę. Tak wygląda rumuńskie gambizmo. A tutaj trwa narada. Ja się nie napinam na to, żebyśmy... Ja nie mam ochoty, chyba że Monika chce, do tego zamku wchodzić nawet. Ja muszę tam pojechać. Do tego Tak. zamku Jak plan. poczytasz, to tam jest tak, że po prostu nie da się oddychać, że tyle ludzi przychodzi, nie? A to jest ten taki przereklamowany? Marta, to jest dywan specjalnie dla Ciebie normalnie. Jest zieleń, jest landszafcik.
Takich lokalizacji jak zamek w Hunedoarze jest tutaj bardzo dużo i oczywiście każdy z nich jest tym jedynym oryginalnym i tym jedynym najważniejszym. W sumie trudno się dziwić, Transylwania Drakulą stoi. Zamek w Hunedoarze też jest powiązany z legendą Włada Palownika, jednak jest równocześnie przykładem pięknej architektury, choć jak się dobrze przyjrzeć, to powoli zaczyna przypominać mieszankę prac wielu ekip remontujących oraz ich fantazji w poprawianiu oryginału. Na szczęście im dalej od asfaltu, tym bardziej podobało się nam to, co widzieliśmy. Bocznymi drogami zaczęliśmy się człapać w stronę Transalpiny i dalej do Transfogarskiej. Jedna z wersji naszych planów uwzględniała przejazd strategiką, ale finalnie do niej nie dotarliśmy, czyli mamy pretekst, żeby tam wrócić. To trzecią noc spędziliśmy mniej więcej w takich okolicznościach przyrody. Było po prostu bajecznie cicho. Niedźwiedzie nie było. Trudno powiedzieć czemu. Jesteśmy mniej więcej na 1200-300. Jesteście, żyjecie, słuchacie? Nie. Nie. Wjeżdżamy, słuchajcie, teraz na taką trasę, co ma 40 km i będziemy ją jechać godzinę. Ma tyle zakrętów i serpentyn. Zobaczcie, mogę wam pokazać tutaj, jak zerkniecie. Widzicie jaki robal? O tak wygląda. No. No dokładnie. Zuzia! Ulepimy dziś bałwana. Czy marynosy będą potrzebne? Proszę bardzo. Proszę. Zajęcia Proszę. Jest jeziorko, wiesz, jak oni tam nie... Tam? Tu jest. A tutaj, o kurde. Jaki czad. O proszę, a jaka woda czysta. Jeżeli ktoś z Was nigdy nie jechał tą trasą, to niezależnie od tego, ile osób powie Wam, że to oklepana atrakcja, że 1 000 000 zdjęć w necie w zupełności wystarczy, żeby zobaczyć, jak tam jest, to chyba sami rozumiecie, że żadna opowieść i żadne zdjęcie nie zastąpi tego, co możecie zobaczyć na własne oczy. Zatem, jeśli nie jechaliście Transfogarską, a będziecie w pobliżu, jedźcie, bo warto. Transfogarską można podzielić na dwie części. Jedna przed tunelem, a druga za. Często zdarza się, że gdy jedna strona jest słoneczna, to po drugiej stronie leje deszcz.
No i dokładnie tak było podczas naszego przejazdu. Chwilę po tym, jak wyjechaliśmy z tunelu, rozpadało się na dobre. Trochę szkoda, bo właśnie w tej drugiej części spodziewaliśmy się zobaczyć niedźwiedzie. Finalnie, mimo deszczu, kilka miśków widzieliśmy, tak na wyciągnięcie ręki. No tyle, że nie było chętnych, żeby te ręce wyciągać. Nie wiem, która to noc nas zastała w Rumunii, ale bardzo szczęśliwie znaleźliśmy fajny kemping. I tutaj schowaliśmy się przed gigantyczną burzą, w zasadzie 2 burzami, które nawiedziły ten rejon. No i szczęśliwie, bo gdyby nas to złapało w namiocie, to mielibyśmy dzisiaj mnóstwo suszenia. Tutaj udało się nam trochę oszukać przeznaczenie i po nocy spędzonej pod twardym dachem ruszyliśmy w stronę Bułgarii. No i tu należy się na chwilę zatrzymać, bo Bułgaria była dla nas chyba największym zaskoczeniem tego wyjazdu. Prawdopodobnie wynikało to z niewłaściwego nastawienia. Już tłumaczę. Jakoś tak trochę podświadomie spodziewaliśmy się, że Rumunia może być biedna, niezbyt nowoczesna i cieszyliśmy się, że większość czasu spędzimy w krzakach. Byli też tacy, co z jakiegoś powodu wypatrywali tam Cyganów. To znaczy nie w krzakach, tylko w Rumunii. Bułgaria jest pełna przepięknych miejsc. Po prostu oczekiwania były inne. Coś rozumie ktoś? Coś? Maj 2019. Jak się ta twierdza nazywa? Twierdza w Widyniu. Twierdza w Widyniu. Chciałam się spytać, czy będziemy dzisiaj na to wchodzić. Jeden z noclegów zrobiliśmy pod miastem Beogradcik. Polecamy oczywiście fortecę wkomponowaną w skały i nieprawdopodobne widoki. Forteca nie jest jakoś przesadnie wielka, ale jej położenie i ilość schodów to już inna bajka. Opowiadaj, co tu było? To jest to wejście. Tak, tędy weszliśmy. Tu jest tam ta skała. To znaczy, że tu jest mur ten. Tak. Tam powinien być jeszcze mur. O kurczę. Ale czad. To jest na słońcu, ja się tam nie wybieram. O, tu zostajemy na chwilę. Zostajemy, tu fajnie wieje, co? Poza miastem warto wybrać się na spacer szlakiem między skałami. Podobno niektóre z nich przypominają twarze. No albo nasz sok jabłkowy za długo stał na słońcu. Na północ od Beogradcika warto odwiedzić jaskinię Magura. To ponad 2 km pod ziemią i jest się czym zachwycać. Natomiast jak to do jaskini, warto ze sobą zabrać bluzy i koniecznie buty, które nie będą ślizgały się po kamieniach. My trochę z przerażeniem obserwowaliśmy grupę seniorów, którzy wykonywali efektowne Rydbergery i flipy. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Bardzo liczyliśmy, że obejrzymy prehistoryczne malowidła na ścianach, ale okazało się, że od pewnego czasu ta część jaskini jest już zamknięta dla zwiedzających. Podobno w trosce o malowidła, bo źli turyści za bardzo wpatrywali się, no i istniało ryzyko, że od tego patrzenia malowidła znikną. To, co możemy powiedzieć z ogromną pewnością, to, że Bułgaria jest zielona. Bardzo zielona. Miejscami nawet za bardzo, bo były takie chwile, że nawet na dużej wysokości nie widzieliśmy nic dookoła, bo wszystko zasłaniały wszechobecne drzewa i krzaki. I nie zrozumcie nas źle. Fajnie, że było zielono, bo cień, kolory i tak dalej. No ale po kilku dniach znaliśmy wszystkie gatunki drzew i krzewów, a widoki trafiały się tylko jak wyjeżdżaliśmy na Połoniny. Z drugiej strony, to co udało się nam zobaczyć sprawia, że chce się więcej i więcej, bo taki wyjazd daje tylko posmak tego, co ma do zaoferowania dany kraj. Żeby nie było komarów. Nie, a motyl jakiś. Nie, tam wyżej myślałam, że jakiś, ale to nie. To lata jakiś taki. Motyle latają, czyli
Tomek? Nie ma niedźwiedzi. Nie ma niedźwiedzi, no Tak właśnie. wyglądał na bocznie mi na jakiegoś zwierzę. Jaszcząb. Nie, jaszcząb jest mniejszy chyba. To jaszcząb To jest. jest bułgarski, więc może... To jest, Nie, może to jest skromniejszy bardziej po to jest prostu. soku niż jaszcząb. Nasz jaszcząb jest nadęty, a ten jest To jest taki... taki na miarę ich możliwości. O, i oni otwierają oczy niedowiarkom tym jaszcząbiem. To woda życia prawdopodobnie jest, że odmładzająca o 1 000 000 lat. To nie wiem, czy ja aż tak bym chciał być piękny i młody. Nie, tu coś żyje w środku. Czekaj. Czekaj, tu coś żyje. O! Czekaj, woda. No, mówiłem, że woda życia. Idziemy z Moniką oglądać hipopotamy. No nie... Co? I mówią, że to hipopotamy. Bo ja wiem. To Tomka. Tanka. A dzisiaj mamy specjalną okazję, bo ciocia... Zgadniecie jak? Nie zgadniecie. Bo my tak co roku mamy taką okazję, że Jedziemy w krzaki, chodźcie. Jedziemy w krzaki i świętujemy. O, taki. Żeby była zaskoczona. Pod monastyrem. Pod monastyrem pijemy. 100 lat. Wszystkiego najlepszego. 100 lat. Dzień. Który dzisiaj dzień jest naszego wyjazdu? 17. Ale 17 dzień wyjazdu. Nie. Tu już. No szerszeń do mnie przyszedł. Jezusie Nazareński. 8 dzień dzisiaj jest. No to dzień 8. Jest poniedziałek. Proszę bardzo, jest poniedziałeczek. 17. No. Tomek. dzień trzeciej koszulki. I drugi gaci. Będziemy zobaczyć, czy drzwi do lasu da się otworzyć i czy da się przejechać. Bo w nocy spadło drzewo na drogę i niekoniecznie musi być możliwość. W sumie ciekawe zachowanie, bo przyszedł mnich, powiedział, że drzewo, że problem. Zapytaliśmy, czy daleko, czy nie. Powiedział follow me, otworzył nam bramę i powiedział goodbye. Także nie wiem, czy życzył nam szczęścia, czy to jest taka tradycja, czy rodzaj zaproszenia. Jechać, nie jechać, takie dylematy. Trudno powiedzieć. No a spaliśmy w takich okolicznościach przyrody i tego, i niepowtarzalnych.
Proszę bardzo, my się rozlokowaliśmy dzisiaj w takim miejscu. Monia robi filma, ponieważ mamy gości. Też Monika uciekła? Nie, żebym zwierząt nie lubił, ale ja taki trochę jestem nieprzygotowany na byka dzisiaj. Na relację. I nie mam z nim żadnej relacji właśnie, o. A tym bardziej tekstylnej nie chcę mieć. Dziewczyno, stanowczo za dużo czasu spędzasz na ubieraniu się, powiem ci. Słucham. Ej, to jeszcze te miody, tak? Ładnie. Nie, no będzie więcej. Kierując się na południe, musieliśmy przejechać przez Melnik. Ale nie dlatego, że nie było innej drogi, tylko z powodu otaczającej to miejsce roślinności. Nas interesowała pewna willa. Ja bym powiedział, że dojechaliśmy do pewnego rodzaju raju. No. W sensie muzyka jest, winogrona są. Taka kontemplacyjna dla wina. Składzik jest. Taka spokojna, bo nie widzę takich spraw nie robię. No tak wygląda. Która godzina pokaż, żeby nie było? Nie mam Nie zegarka. ma zegarka, ty Nie powiesz? mam. Ale nie ma pierwszej jeszcze, Nie masz nie? zegarka, Kamil. Nie ma pierwszej jeszcze, proszę bardzo. No tak. To kończymy Bułgarię w miejscowości Piryn. I teraz udajemy się jeszcze bardziej na południe. A na południe od Bułgarii to w zasadzie tylko jedna opcja. Piryn był ostatnim przystankiem w Bułgarii. Dalej czekała na nas Grecja. I tutaj zaczęła się chyba najbardziej nieprzewidywalna część naszego wyjazdu, bo nie była planowana. Nasze wyjazdy nigdy nie są zaplanowane w 100%, ale Grecja po prostu była na tyle blisko, że aż szkoda było nie pojechać. Mimo że wiele miejsc poza miastami nie było przeludnione, to mieliśmy spory kłopot, żeby znaleźć jakieś ciekawe miejsce na nocleg. Jak już znaleźliśmy, to zaczęła nas przeganiać temperatura. Okazało się, że 40 stopni i więcej to jednak nie są komfortowe warunki na wypoczyn i z godziny na godzinę dojrzewaliśmy do wyruszenia w drogę powrotną do domu.